Cześć, siemano, witam w kolejnym odcinku, mroźnym odcinku, bo jest dzisiaj -1, rano było -2. Pewnie poznajecie, gdzie jestem. Tak, jestem w okolicy Drawna, dokładnie jestem na polu namiotowym, biwakowym Bogdanka. Wczoraj byłem na polu biwakowym Kamienna. Gdzie jedziemy? Słuchajcie, dzisiaj pojedziemy sobie na pętlę Barninie. Miałem zrobić 2 pętle dzisiaj, ale niestety nie dam rady. Już jest godzina 12, chociaż wstałem o godzinie chyba 8. Także dzisiaj zajmiemy się tylko pętlą Barninie. Ona liczy około 30 km. Przejedziemy sobie tą trasą, zobaczymy, jak ona wygląda. Warunki, widzicie, troszeczkę śniegu spadło dzisiaj w nocy. No tak niewiele, no ale śliskawo może być. Na szczęście, jak widzicie, mam taki oto rowerek z oponkami, które idealnie nadają się na te warunki. I jak możecie zobaczyć, w tylnym kole jest silnik przekładniowy 750 i dzisiaj nim właśnie będziemy dalej jeździć, sobie testować, jak się tym silniczkiem jeździ, chociaż wiem, że wspaniale się nim jeździ i zobaczymy, jak to wszystko jazda i ta trasa, jak to się wszystko sprawdzi, więc by nie gadać zbyt dużo, jedziemy. 3. stopień. To, co widzicie tutaj czerwone, to jest ta trasa i musimy na nią wjechać. Więc wjedziemy i pojedziemy sobie od tej strony, czyli takie kółko zrobimy w odwrotnym kierunku niż idą wskazówki zegara, że tak powiem. No rewelka, słuchajcie, no te oponki na takim, zobaczcie, na takich warunkach, śnieg, nie śnieg, nawet zahamuje, słuchajcie, nie ma uślizgu takiego, bardziej się zachowuje jak na mokrym niż na śliskiej nawierzchni. Zęby świetnie się wgryzają. A są to oponki, tutaj wam wyświetlę teraz nazwę, bo nie pamiętam nazwy. W domu przy montażu sobie przypomnę, to wam wkleję. No rewelka. I silnik też rewelka, kurde. Górka, nie górka, podjeżdża. No jak możecie zobaczyć, tutaj zaczyna się właśnie szlak w Międzyborze, Międzybór. I zaczynamy właśnie swoją trasę. Na razie wiedzie asfaltem. Będziemy też prawdopodobnie przejeżdżać w pobliżu Barninia, tego pola biwakowego, gdzie ja tam często jeżdżę. Także też sobie tam zajedziemy. Zobaczymy, jak to wygląda w aurze zimowej. Wjeżdżamy do miejscowości Gładysz, gdzie znajduje się chyba jeden dom tylko. Droga wiedzie cały czas asfaltem na razie, więc jak dla mnie nie ma walorów jakichś tam takich ciekawych. No zobaczymy dalej. No dalej może być ciekawie, ale podejrzewam, że tak będziemy do Drawna jechać, bo tak szlak wiedzie niestety. I teraz skręcamy w lewo na Barninie. Tak wiedzie szlak. 3 km. No tu już jest totalnie ośnieżone. Powiem wam, że czasami mijam samochody, które wolno jadą. Ja generalnie mógłbym je wyprzedzić. Ten rower tak się trzyma, kurde, na tych oponkach. Rewelacja. A silnik? Kurde, sprawuje się wyśmienicie. Ja nie chcę nic mówić, ale chyba to jest jeden z najlepszych silników, jakie mam. Na chwilę obecną, tak mi się wydaje. Jest bardzo mocny, choć to tylko 750 W. Ale jest mocny przy starcie. Ja nie muszę w ogóle zmieniać przedniej przerzutki. Mam cały czas na największym blacie, nawet tak staję. Nawet tutaj nic nie zmieniam, w tylnej przerzutce. Po prostu mam ustawione wszędzie max. Czyli tutaj jest 8, tu 3, czyli te największe zębatki, z tyłu najmniejsza i jadę, kurde. Polecam ten silniczek z całego serca. Mały, lekki, przez to rower jest bardzo lekki. Dojechałem do Barninia, lecimy dalej. No na razie jedzie się tylko drogami takimi utwardzonymi, także jest to bardzo łatwa trasa. Przejechałem już 12,8 km, z czego z tego kilometr to będzie dojazd do tej trasy, czyli 11,8, niecałe 12 powiedzmy przejechaliśmy. Także spoko, luz. Jakiś futrzak mnie zaatakował przed sekundą, ale to szczegół. Dobra, teraz skręcamy w prawo, czyli tak jak główna. Szlak doprowadzi mnie do Podegrodzie, miejscowość Podegrodzie. Zbliżamy się do Drawna wielkimi krokami. Zobaczcie, jaki fajny mur. Kurde, ja lubię takie rzeczy. Taką chatę mieć takim murem ogrodzoną, kurde.
Wjechałem właśnie do Drawna, słuchajcie. A zimno jest przeokrutnie, kurde. Jeszcze jechał taki dzik, kurde, z drzewem, z klocami, nie ochlapał wodą, kurde. Ja spodni nie mam, jak wiecie, tych wodoodpornych. Dojadę do głównej drogi, którą przeważnie się dojeżdża do tych wszystkich pól kempingowych. Tu poprzeczna, tam się jedzie na Bogdankę, można na Sitnicę, chociaż lepiej od drugiej strony. Ale też się tędy dojedzie. W każdym bądź razie my skręcamy w lewo. No, widzę, że nie tylko ja na rowerze jeżdżę. Tutaj po lewej mamy Dino. Bardzo często się tam zatrzymywałem na zaprowiantowanie się, że tak powiem. Teraz mi każe skręcić na Borowiec. No to skręcamy. Ej, super, wyjeżdżamy. W sumie z Drawna zaraz. I teraz będziemy jechać pod słońce. Jak ja to lubię, kurde. Zobaczcie, jak on się wspina. Jest ciężko trochę pedałować, manetę wciskam i praktycznie nogi mam tu i on sam jedzie. No genialne. Super ten silnik jest, polecam szczerze. A tu jest Drawnik. Jestem w Drawniku, koło Drawna. Do tego miejsca przywodzi mnie pewien sentyment, ponieważ tutaj lądowaliśmy w pierwszym moim spływie w życiu. Słuchajcie, to było parę lat temu, na początku mojej pracy w tej firmie ostatniej, w której pracowałem. I tutaj właśnie było miejsce naszego lądowania, spływu kajakowego. No kurde, a tam z tyłu w tym budynku, o tutaj, w tym żółtym, odbywała się nieziemska imprezka z pieczonym prosiakiem włącznie. Słuchajcie, tutaj na trawie żeśmy sobie siedzieli, niektórzy tam grali na gitarze, piliśmy piwko. Rewelacja, rewelacja, bardzo sentymentalnie do tego wracam. To były naprawdę świetne czasy, kiedy jeszcze pracowałem i w pracy czułem się ekstra dobrze, bo później już nie było tak wesoło. No, ale mniejsza o to. Jest to miejsce dla mnie bardzo bliskie. Tutaj był też taki fajny przypadek. Mój kolega zderzył się chyba z innym kajakiem, no i kajak się wywrócił mentalnie na dno i była cała akcja ratunkowa wyciągania ich i kajaków z wody. No, oczywiście wszystko bezpiecznie, tam nie było żadnej spiny, to było lato, było ciepło. O, patrzcie, tutaj coś płynie. Gdzieś skądś tam wypływa spod kamyka woda. Tajne źródełko. No i tutaj można sobie kajaki wciągać elegancko. Super miejsce, super. A my lecimy tam, tym mostem dalej. Ja powiem wam, że na kurczę tych spodni nie wziąłem i trochę mi zimno, ale jakiejś tam tragedii takiej nie ma. Dam radę, ale powiem wam, że kurde z tego silnika 750 jestem naprawdę bardzo zadowolony. To jest kurde, jak już powtarzałem wcześniej, chyba jeden z najlepszych silników jakie mam. Więc ja szczerze go naprawdę polecam. Link znajdziecie w opisie na dole. Słuchajcie, ten silnik jak kupicie, za 2 dni macie go u siebie, ponieważ sprzedawca, mimo że kupicie na AliExpress, magazyny ma u nas tutaj, więc na całą Europę jest dostarczany błyskawicznie towar, a w Polsce 2 dni robocze jest silniczek u was, więc naprawdę warto. Cena, którą tam widzicie, to już jest cena z wysyłką, ze wszystkim, z VAT-em, a nie jest ona jakaś wygórowana, naprawdę. Jest naprawdę atrakcyjna cena. No i silnik spisuje się rewelacyjnie, co możecie zobaczyć na moich poszczególnych filmach. Zajrzyjcie na nie koniecznie, obejrzyjcie, jak się też montuje ten silnik, bo to jest bajecznie proste. Wejdźcie w link, sprawdźcie, jeżeli was interesuje właśnie kupno silnika, to polecam tego. Lekki, cichy, mocny, rewelacyjny. Dobra, lećmy dalej, bo zimno. Przerzutki na maksa nastawione. Delikatne naciśnięcie na manetkę i on się zbiera sam. To jest pod górkę, tego nie widać na kamerze, ale mówię wam, że jest pod górkę i ciężko się pedałuje. Można się wspomóc maneteczką i się sam, kurde, nie gryzie śnieg. Koła gryzą śnieg i aż sam się wyrywa do przodu. Polecam ten silniczek, kupujcie, nie zastanawiajcie się, jeżeli się zastanawiacie nad nim. No i skręcamy tutaj w lewo. Mamy, w końcu normalny szlak. Barnimie, 5,17 km, Drawnik, Barnimie, Głusko, Buki Zrojskie, Drawnik, szlak rowerowy Barnimie, widzicie? Na samym dole, długość szlaku 30 km. Stąd się generalnie chyba zaczynał, nie? Zobaczcie, jak sobie ten silniczek tutaj poradzi. Patrzcie, na samej manecie. Tu jest pod górę, teren taki, widzicie, leśny,
Oponki się wgryzają, kurde, w ten śnieg. Ciśnie jak cholera. A to tylko 750 W. Rewelacja, zobaczcie. Śmiga się jak cholera. Coś tu spadło. Kawałek drzewa odpadło chyba po wichurach. Wywalona ambona. Zobaczcie, ten odcinek drogi jak dla mnie jest rewelacyjny, bo jest terenowy. Ja lubię takie odcinki, wolę jeździć takimi drogami niż asfaltowymi drogami. Raz, że bezpieczniej, a drugi raz fajniej. Powoli zbliżamy się do końca. Jestem na 25 kilometrze, na 24. Zobaczcie, znowu żeśmy dojechali do Barnimia, tak jakbyśmy objechali Barnimię dookoła. I skręcamy tu. Teraz kawałek jedziemy kostką, naszą ulubioną kostką. Każdy rowerzysta wie, o co chodzi. No i skręcamy tu w lewo. Po prawej mamy cmentarz, a my jedziemy prosto. Na kostce brukowej nie polecam pędzić, nawet w takich oponach jak moje, bo czuć, że rower jedzie niestabilnie i koła latają na wszystkie strony, także grozi to solidnym upadkiem. Nigdy tak nie jeździcie. Zalecam rozwagę. Teraz szlak wiedzie tutaj odcinkiem niebieskim, niebieski szlak rowerowy, czerwony dla pieszych. Takie to ja lubię klimaty. Klimat leśny zawsze dla Marcina jest przyjazny. Ten odcinek trasy jest bardzo fajny. Zobaczcie, co wiatry ostatnio zrobiły, ile połamanych gałązek, gałęzi leży. O, coś tutaj mamy. Podjedziemy. Zobaczcie, jaki chaos, kurde, z tymi gałązkami. Bidunga w Barnimie. Bidunga, patrzcie, bidunga, od niemieckiego słowa biden, wiązać. Jest to śródleśna polana, dawna składnica drewna położona nad brzegiem rzeki. Od 1850 roku po rzece Drawie odbywały się zorganizowane spławy drewna. No. Zobaczcie, jaka rozległa jest, bo tutaj się tu ciągnie, tam zawija. Podjedźmy kawałek, zobaczymy. Mamy rower terenowy, to podjedźmy. Patrzcie, na samej manecie, jak on sobie śmiga po tym kopnim śnieżku takim. No. Widzicie? Zobaczcie, jak tu jest wysoko. Musieli je tutaj zrzucać po prostu na dół, wiązać i spławiać. Prosty sposób, tani na transport drewna, prawda? No, dobra, lećmy dalej. Patrzcie, co tu jest. Martwe drzewa w korycie rzeki. Drzewa przewrócone w koryto rzeki ze zboczy jej doliny i częściowo swym pniem lub gałęziami przygradzą jej koryto, pełnią bardzo ważną funkcję w ekosystemie wodnym. Patrzcie, jakie klimaty fajne. Im częściej tutaj przyjeżdżam, tym częściej chciałbym tutaj zamieszkać. Naprawdę, podobają mi się te tereny strasznie. A my mamy 28,6 km przejechane. Zaraz zbliżymy się do końca, więc jedźmy. Pole namiotowe w Barnimie. Byłem tutaj z dzieciakami, możecie zobaczyć to na moim drugim kanale. Oj, nawet ktoś tam jest. Zobaczcie. Nie będę tu się zatrzymywał, bo na tym terenie byłem już tutaj nieraz i zawsze chciałem właśnie się tym przejechać, tym szlakiem, ale cieszę się, że zawitałem. Także coraz bardziej, uwaga, coraz bardziej poznaję Drawno, okolice tutaj Drawna, te szlaki, i coraz bardziej jestem pod wrażeniem i piękna tych terenów i w ogóle. Dobra, lećmy dalej.
Nasza wyprawa zbliża się ku końcowi. Jestem prawie przy finiszu, ale zobaczcie, jakie fajne miejsce postoju. Przyjechaliśmy stamtąd, bo tak wiedzie szlak i jedziemy tam, no i jedziemy w tamtym kierunku. I tutaj zobaczcie, taki piękny, zadaszony kawałek ławeczki mamy, możemy sobie usiąść, zjeść coś, posilić się, odpocząć chwilę, jak jedziecie dłużej w trasie, tudzież upiścić coś, tak jak ja na przykład lubię czasami, jak jeżdżę. No, fajna rzecz. No i ten przepiękny widok na Drawę w lato, to tu jest przepięknie. Ja tu też przyjadę w lato. Na bank przyjadę, pojeździć w te okolice. Raz, że wcześniej się robi jasno i późno się robi ciemno, więc będzie można dłużej sobie pojeździć. Tak, spójrzcie na ten widok. Jest po prostu, no jest po prostu przepiękny. Przepiękny. Kamera tego nie odda, ale wierzcie mi, tu jest cudownie. Zobaczcie, jakie góry. Zobaczymy, jak sobie tu poradzi. Mały. Damy mu manetę i wspomożemy pedałowaniem. Patrzcie. Wjechałem i to na najwyższej przerzutce, słuchajcie. Musiałem ostro pedałować, ale wjechałem. Rewelka, nie? Mówię wam, ten silnik jest rewelka. Jakbym zredukował przerzutki, to by było znacznie łatwiej, ale chciałem sprawdzić. I podjechał. Choć jakby góra była dłuższa, nie dałbym rady, ale mówię, wtedy wystarczy redukcja biegów i jedziemy. Pokazać wam coś ciekawego. Zacząłem zmieniać tutaj biegi, mówię, kurde, coś jest nie tak, pękło. Myślałem, że ta manetka pękła, ale zobaczcie, co tu się stało. Widzicie? Tu zamarzło. Cała przerzutka mi zamarzła. Jak chcę zrzucić na dół, to się luzuje linka, a to mi nie zrzuca. Z tego względu, że jak mówiłem, jechałem wcześniej, ochlapał mnie jakiś burak wodą. Ciężarówka ochlapała mnie wodą. Dodatkowo nabiło mi tutaj śniegu, a że jadę cały czas na największym blacie, jest zimno, mróz złapał i stanęło. Słuchajcie, zamarzło, także nie mogę zrzucić przerzutki. Jadę na tym, co mam. Rozmarznie, będzie dobrze. No trudno, jedziemy dalej. Teraz skręcamy w lewo. Znowu odcinek taki leśny. Głupi ja, słuchajcie, źle pojechałem. Widzicie, bo tu na mapie pojechałem w dół, bo też jest na czerwono. Nie zwróciłem uwagi zawczasu, a trzeba było jechać tu, do góry. Przez to nadrobiłem 10 km, bo pojechałem 5 w jedną i teraz wracam 5 km w drugą. Ale tak to bywa niestety. Powiem wam, że w tym kasku i tych przyciemnionych okularach ledwo co widzę generalnie na GPS-ie i tak, wiecie, no w pierwszej chwili czerwony szlak to czerwony szlak, no i ale to nie ten czerwony, bo ten czerwony szlak, co jest, pojechałem, coś pomyliłem, to jest jakiś międzynarodowy, chyba rowerowy szlak. Kurde, a mi przerzutki nie działają, super. Patrzcie, jak sobie oponki dają radę. No, jadąc z drugą stronę byłoby ciężko. O, już widzę, że będzie ciężko. Nie jest tak źle. Ale zarąbisty, kurde, zarąbista trasa. Patrzcie na to. Fajny przejazd był, nie? Fajnie się po tym mostku jechało. Słuchajcie, z tym miejscem też wiąże się ten mały pewny sentyment, bo też tutaj raże to jest właśnie ten odcinek, gdzie żeśmy płynęli i za pierwszym razem lądowaliśmy właśnie tam, gdzie pokazywałem wcześniej, ale tutaj też prywatnie, tak, z prezesem naszej firmy żeśmy sobie płynęli, ja, mój kolega i prezes, i właśnie tutaj żeśmy sobie lądowali. Wtedy jak my żeśmy lądowali, to woda była na równi praktycznie z tym pomostem. Teraz na troszeczkę niższy stan. No, jest zima,
całkiem zrozumiałe. Później jak zima odpuści, będą te bardziej roztopy, tak mi się wydaje, to poziom się podniesie. Mogę się mylić, nie wiem skąd są przypływy i odpływy. Naturalnie. No, ale no właśnie to jest to miejsce. Bardzo fajne. Kurde, no kocham te tereny, tak mi się tu podoba. Zobaczcie, przez co wiedzie ta droga rowerowa, ten szlak w Barnimie właśnie. To jest takie piękne tereny. No w lato, polecam w lato tutaj przybyć, bo w lato jest zupełnie lepiej. Piękniej, natura, ciepło przede wszystkim. No i ta zieleń, no to jest to, co ja najbardziej lubię. Jeżeli chcecie uciec z miasta, no to polecam właśnie w takie tereny się udać. Ale się scapałem. Z tego względu, że mam przerzutkę zamarzniętą, musiałem podprowadzić rower, dosyć stromy odcinek. Spod tego... ale się zmęczyłem. To jest od tego odcinka spod mostku, tam żeśmy przed chwileczką byli. Tu i się skręca w prawo i dość stroma góra. Oczywiście na kamerze tego nie widać, no ale mówię, z racji, że przerzutkę mam unieruchomioną, wolałem podprowadzić niż spalić silnik. Na takim dużym przełożeniu mogło być źle i zostało mi, jak widzicie, jestem tu, muszę dojechać do Bogdanki, a szlak kończy się zaraz tutaj. Przez tą moją pomyłkę, zobaczcie, już mam 44 km najechany, a powinno być jakieś 33-34, no bo stąd dotąd jakieś 1,5 km, może mniej, może więcej. No ale plus minus jeszcze tam jeździłem sobie, tu jechałem w prawo, tam w lewo, tu zobaczyć to. Też trochę tam nabiło metrów, także dobra, lećmy dalej, bo to szkoda czasu, zaraz się ściemnia, a jeszcze jakieś ognisko może skręcimy. No już jest cięższy teren, na zwykły rower mógłby być problem, takiego cube'a co mam, na takich zwykłych oponach, to bym tutaj kwiczał. To by było źle. Oho. Co chwila jakaś przeszkoda. Trzeba schodzić, bo powalone drzewa są. No trzeba to obchodzić, nie ma wyjścia. Patrzcie, takie coś na trasie jest. Fajne. Można sobie tu wejść. To jest jakby taki taras widokowy. Patrzcie. W lato to musi być przepięknie. To taka ciemno jest, to prawda, no może coś zobaczycie. Taka drewniana, fajne, bo można się tu schronić, nawet przenocować, bym powiedział. No i tu zaczynaliśmy, stąd zaczynałem swoją drogę szlakiem o tam, a wyjeżdżamy stąd, czyli zakończyliśmy. No, przejechałem 46,8 km, no ale tam była pomyłka, co kosztowało mnie z 10 km. No i jeszcze tam sobie zjeżdżałem do Dominikowa, poza kamerą też sobie zjeżdżałem na różne miejsca, dlatego wyszło tyle nie mniej. Będzie około 50 km, no i dobrze. Dobra, teraz wracamy tam na Bogdankę i robimy małe podsumowanie. Już jesteśmy prawie w domu, znaczy w van domu, czyli busie. Ahoj! Szlak mnie trafi z tym GoPro. Muszę jeszcze raz nagrać podsumowanie mojej wycieczki, ponieważ no staram się, jak zauważyliście, nagrywać telefonem już coraz częściej, bo GoPro mnie zawodzi, no ale tym razem chciałem dokończyć baterię w GoPro i mówię, wezmę sobie, ściągnę i nagram zakończenie, będzie cacy, nie? No i tak sobie dograłem, że GoPro nic mi nie nagrało, także nagrywam to jeszcze raz. Podsumujmy sobie całą tą pętlę Barnimie. Bardzo fajna, choć początkowo, słuchajcie, jadąc od tej strony, bo jechałem niezgodnie ze wskazówkami zegara, jak patrzycie na mapie, tylko w drugą stronę i początkowo 20 km przejechałem, stwierdziłem, że no nie, no to jest bez sensu, ta droga jest bez sensu, szlak prowadzi przez drogi asfaltowe, no mówię, bez sensu, ale 10 km tej pętli robi taką robotę, słuchajcie, no żeście widzieli, robi taką piękną robotę, jeżeli ktoś lubi jazdy terenowe, tak jak ja, to będzie w niebo wzięty. Te podjazdy, te zjazdy, kurczę, ciężki teren, no to jest taki, powiem sobie, średni teren, nie aż taki ekstremalny,
średni teren i ten rower, który wziąłem z silniczkiem 750 W, sprawdził się przeidealnie, słuchajcie. Przeidealnie, mimo tej zamarzniętej mojej przerzutki, nie trzeba się nawet starać. Ten rower jedzie, kurde, po prostu sam, a te oponki też robią rewelację. Jeszcze raz wam tutaj nazwę pokażę, to są szwalby oponki. Rewelacja, trzymają się, kurczę, wgryzają się w ten taki kopny śnieg, nawet po lekkim lodzie też się jedzie bez najmniejszego problemu. No i ten silnik, przede wszystkim ten silnik, kurczę, nie zastanawiajcie się, bo to ja twierdzę, że to jest jeden z najlepszych silników, jaki miałem okazję testować i jeździć, no i jeżdżę nim. Mały, lekki, zwinny i mocny. Słuchajcie, startujemy od zera, nie trzeba nawet zmieniać przerzutek, no widzieliście zresztą, nie trzeba. Nie chcesz sobie centralnego silnika montować, tylko właśnie w kole, to polecam Ci przekładniówkę 750. Link do tego produktu masz w opisie filmu. Jest to bezpośredni link do aukcji na AliExpress. Nie martw się, że przesyłka będzie szła tygodniami, nic z tych rzeczy. Sprzedawca ten ma magazyny zlokalizowane w Europie, nawet u nas, słuchajcie. Także przesyłeczkę dostajecie w 2 dni robocze. Cena podana już tam jest z VAT-em i cena przede wszystkim jest rewelacyjna. Także na pewno, naprawdę Was zapraszam. Kupujcie, jeżeli się zastanawiacie, czy kupić przekładniówkę, to się nie zastanawiajcie, bo będziecie w niebo wzięci, naprawdę. Także no, a na dzisiaj już będziemy kończyć. Tak wygląda pętla Barnimie w Drawieńskim Parku Narodowym. A ja kończę. Jak możecie zobaczyć, pewnie nie jestem na Bogdance, ale dlaczego nie jestem na Bogdance, to możecie się dowiedzieć w moim filmie z mojego pobytu właśnie na polu namiotowym, dokładnie Kamienna. Zapraszam serdecznie, tam wszystkie szczegóły. Zostało mi jeszcze jeden do sprawdzenia szlak Głusko chyba, tak? To się nazywa. Ciekawy, czy będzie równie rewelacyjny, bo ten naprawdę mnie zaskoczył, kurczę, zaskoczył mnie tym odcinkiem ostatnim. Te podjazdy, zjazdy, kurczę, przejazdy przez mostek. No rewelacja, rewelacja, polecam, jeżeli ktoś chce się wybrać, ale jeżeli nie lubisz zimna, to polecam w lato, będzie jeszcze piękniej. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach, słuchajcie, nie zapomnij zasubskrybować kanału i koniecznie kliknij w dzwoneczek, bo jest powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. A jeżeli Ci się podobało i chciałbyś jakoś wesprzeć mój kanał, nic prostszego, po prostu postaw mi kawę, link również masz w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!